Pan Bóg nie patrzy na osobę, On nie patrzy na to, co ty masz na koncie, On nie patrzy na to, co ty masz w papierach, jaką edukację, jakie zasoby, to w głowie, w kieszeni. On patrzy naprawdę na serce. Czy wiesz, skąd my się w ogóle wzięłyśmy? My, czyli siostry Matki Bożej Miłosierdzia. Poza tym, że z serca Pana Boga, co jest oczywiście oczywistością wielką, prawdziwą, to tak historycznie, skąd my żeśmy się wzięły. Jeżdżąc po świecie, słyszałam czasami osoby, które się mnie pytały, a czy ja jestem z Francji. I jedni mówili, że trochę akcent taki francuski, inni, inni mówili, że taki strój elegancki, takim się kojarzy z Francją, taki zakonny strój. O tym czarnym raczej mówili, nie tym szarym. Ten szary trochę robi takie prostsze wrażenie niż nasz czarny habit. Szary jest letni, czarny reszta roku. I nie byli daleko od prawdy. I ta eleganckość, i ta francuska jakaś nutka w tym jest, a wszystko stanie się jasne, jak posłuchacie dzisiejszego vlogu. Zabieramy Was w dwa ważne dla nas miejsca, naprawdę ważne dla nas miejsca. O jednym pewnie nigdy nie słyszeliście, o drugim może 10% z Was. Dajcie znać w komentarzach, czy była to dla Was nowa nowość, czy of course, bien sûr, natürlich. Oczywiście wszystko wiedziałam już. Dobrego oglądania, dobrego zwiedzania, dobrego słuchania, dobrego odkrywania skrajnych miejsc Bożych powołań, Bożych wezwań. Jesteśmy w Rydzynie. Piękne miejsce. A dlaczego ono jest takie ważne dla nas? To jest miejsce, w którym wychowała się nasza matka założycielka, matka Teresa Potocka, założycielka Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, więc możemy powiedzieć, że jesteśmy u siebie w domu, w domu matki. I tak. Trochę historii poczytałam przed przyjazdem i tak z tego co pamiętam, to właśnie był tutaj wybudowany w średniowieczu zamek i on podczas najazdu Szwedów został zburzony, potem był odbudowany i gdzieś w XVIII wieku kupił tą posiadłość, właśnie ten zamek, dziadek matki Teresy. Więc przez tak ponad 100 lat to była własność Sułkowskich. Nasza matka z książąt Sułkowskich. Tak. Nie urodziła się tutaj, nie urodziła się tutaj tylko w Warszawie, ale tutaj całe nastoletnie życie spędziła. Tutaj straciła swoją matkę, bo wcześniej zmarła mama, miała 10 lat tylko. Miała 4 rodzeństwa. 3 siostry i brata. Tak, były 4 dziewczyny, 1 chłopak. Tata też im wcześniej im zmarł i potem tutaj w tym pałacu mieszkał już brat ze swoją żoną, z rodziną, a wszystkie dziewczęta zostały wydane za mąż i czyli po prostu pałac opuściły. został, brat został w pałacu. Został dziedzicem, kolejnym ordynatem, tak się mówiło kiedyś. Tutaj są organizowane różne eventy, z tego co widać, różne przyjęcia i właśnie dzisiaj tak trafiłyśmy. Trafiłyśmy na dzień właśnie, kiedy są sale zajęte przez przyjęcia. Po II wojnie światowej właśnie Armia Czerwona zniszczyła zamek, zrabowała i dopiero gdzieś tak w latach 50., 60. był odbudowany. Nasza matka, zobacz, była z rodziny szlacheckiej, była właściwie hrabiną. Księżną była na początku. No właśnie, tak, była bardzo bogata. I to jest niesamowite, że Pan Bóg ją powołał i że ona właściwie była otwarta na to powołanie. Nie była związana tym, co materialne, że potrafiła pójść za głosem Boga. Pan Bóg ją stopniowo oczyszczał. To rzeczywiście jest takie duchowe wyzwanie dla kogoś wysoko urodzonego, żeby po prostu rzeczywiście zachował jakąś pokorę, żeby nie wywyższać się nad innych, czy żeby czuć się jakby w jedności z innymi, z biedniejszymi na przykład, nie? I coś takiego Pan Bóg chyba zasiał w jej sercu, bo była w stanie stopniowo iść w stronę właśnie naszego domu miłosierdzia pierwszego, zostawić to. Tak. Pamiętasz, siostro, jakie tam były warunki w tym domu miłosierdzia, że takie bardzo ubogie, wręcz czasami mogłabym powiedzieć, że to była nędza wręcz, że te siostry i kobiety, w tym nasza matka założycielka, żyły w nędzy, więc sobie patrzę teraz na ten pałac i nie wiem, tak się zakochać w Bogu i zostawić to wszystko, żeby pójść
No właśnie, jemu służyć. Początki naszego domu, jak czasami chleba nie było ziemniaków, czy w ogóle czegokolwiek, żeby po prostu utrzymać te dziewczęta. I tak rzeczywiście też się bardzo zaangażowała. Tak sobie myślę, takie trochę żebranie, prawda, w tamtych czasach i no tak się musiała też uniżyć. Ale myślę, że to było tak z głębi jej serca i po prostu Pan Bóg jej dał to światło, tą łaskę powołania. I ona już jakby wiedziała, że to jest ta droga, więc potem już szła, cokolwiek by się nie działo. Tak, tak. No także to jest też piękne świadectwo, że właśnie ktoś bogaty też może być, no odważy się powiedzieć święty. No właśnie. No mamy taką, nie jest to jakby potwierdzone oficjalnie przez Kościół, nie ma tytułu matka ani błogosławionej, nawet sługi Bożej, czy tam błogosławionej, czy świętej, ale wierzymy, że rzeczywiście takie było święte. Bo się cała oddała Panu Bogu do dyspozycji, nie? Nawet ta praca. Miała żyć i w bogactwie, ale też i w nędzy. Tak, tak. Takie była wolna. W ubóstwie właśnie. I żeby ratować duszę. To też jest piękne, czy to mała rzecz, jedną duszę zbawić, nie? To było takie hasło, które naszej matce przyświecało. Każdy może pójść za Panem, czy bogaty, czy biedny. Samo to urodzenie to jedno i tak, matka rzeczywiście, ona już wyszła z tego pałacu, potem przeniosła się w dworku, mieszkała, no miała dużo w otoczeniu miała arystokracji, prawda, cała swoja rodzina, nie wiem, w zamku, na przykład w pałacu, zmarła w Wilanowie. Ale też właśnie to wykształcenie, jakie miała, to wyższe te maniery, jakie miała. Korzystała tak w pełni z tego, z czego mogłaby, właśnie na korzyść tych zagubionych. To też niesamowite właśnie, że hrabina oddała się posłudze kobietom z ulicy właściwie, prawda? Też to taki kontrast piękny, ale że jej ten tytuł nie przeszkadzał, żeby pójść do tych kobiet i nieść im miłość Boga. Zainspirowała się matką Teresą de la Muru. Ona była pierwszą, która założyła Dom Miłosierdzia. I ona ją czytała, właśnie tą biografię matki, bardzo ją to jakoś zachęciło. Potem z kolei ksiądz Zygmunt Golian, prawda, on ją podprowadził pod to dzieło i po to, żeby matka pojechała do Laval. Właśnie, do Matki Rondo, tak? Do Matki Rondo i tam wszystko dalej poszło. Tak, uczyła się. Tak. Powstało nasze zgromadzenie. To jest rzeczywiście bardzo takie przejmujące, że dla Pana Boga, Pan Bóg nie patrzy na osobę, On nie patrzy na to, co Ty masz na koncie, On nie patrzy na to, co Ty masz w papierach, jaką edukację, jakie zasoby, to w głowie, w kieszeni. On patrzy naprawdę na serce. Tak mówi Pismo Święte i naprawdę na przykładzie naszej matki założycielki, siostry Faustyny, widzimy to wyraźnie. Pan Bóg zobaczył serce tych kobiet. Nie? Jest matka Teresa Potocka, Ewa Sułkowski-Potocka, która zakłada to zgromadzenie, rozpoczyna tą drogę miłosierdzia, zgromadzenia sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. I później, tak mniej więcej po 60 latach, wstępuje do zgromadzenia Helena Kowalska, siostra Faustyna. Z zupełnie innego miejsca startuje, z zupełnie innego miejsca, jeżeli chodzi o wykształcenie, o możliwości, o zasoby edukacyjne, zasoby kulturalne, no wszystko jest tak inne. No, Helena Kowalska jest z zupełnie innego świata, ale Pan Bóg patrzy na serce, widzi wielki potencjał tej kobiety i też jakoś sprawia, że ona pasuje do tego zgromadzenia, że jest miejsce i dla kogoś z rodziny arystokratycznej, dla księżnej hrabiny i nie wiadomo, jakich jeszcze tytułów można jej dać, i dla prostej dziewczyny z wioski. A w ogóle najbardziej fenomenalne jest to, że właśnie ta prosta dziewczyna z wioski zostaje potem siostrę, co to jest? Że ona potem zostaje wielką świętą, którędy wreszcie wyszły. Myślę, że nasza matka mogła się bać, jak była mała, bo tak, jest... dużo ciemnych korytarzy. Tak. A gdzieś w książce, pamiętam, o matce czytałam, że tato zachęcał ją do przejścia przez ciemny korytarz, żeby przełamywała swój lęk, a ona się bała. I teraz, będąc tutaj w tym pałacu, nie dziwię się. Pewnie nie było wtedy elektryczności, oświetlenia, więc pewnie też bym się bała. Także są lęki, które można przełamywać tutaj.
I na pewno nasza matka przełamywała, bo potem tak mężnie podjęła wyzwanie założenia zgromadzenia. Słuchajcie, założyć zgromadzenie zakonne to jest w ogóle wielka sprawa. Wielka sprawa. Za mną dom świętej siostry Faustyny w Głogowcu. I chciałam Was tutaj zaprosić i trochę oprowadzić. Domek jest bardzo malutki, ma tylko 2 takie pokoje, można powiedzieć. Tutaj była część, w której mieszkali Kowalscy. Takich domków tutaj w okolicy było sporo. W ogóle sama wieś Głogowiec liczyła 11 domów w czasie, kiedy siostra Faustyna żyła. I są zbudowane z wapienia rożniatowskiego. Może Wam to coś mówi? Taka ciekawostka. Czyli surowca, który tutaj był dostępny po prostu. Nie z cegły, tylko właśnie takie kamienie. Kiedyś zapytałam takiego pana, który powiedział, że mieszkał w takim domu, jak się tu mieszkało. A on powiedział: siostro, w zimie to było ciepło tylko przy piecu, a wreszcie chaty można było na łyżwach jeździć. Po prostu było bardzo zimno. Takie ubóstwo, ale no, to Panu Bogu w żaden sposób nie przeszkadza, więc wręcz trochę nawet łatwiej jest właśnie ubogim przyjmować Jego łaskę, otwierać się na nią i no, być bardziej dyspozycyjnym. Więc to też jest jakieś błogosławieństwo. Za czasów siostry Faustyny, tutaj w tej izbie może przejdziemy, gdzie ona spędziła tutaj dużą część swojego życia, gdzie się urodziła w ogóle właśnie w tej izbie w 1905 roku w sierpniu. W tej izbie była podłoga w ogóle taka klepka, nie było drewna. Dopiero jak siostra Faustyna tu w 1935 roku przyjechała odwiedzić rodzinę, gdy mama była umierająca, dopiero wtedy jakoś pisała o tym, że w izbie jest już drewniana podłoga, którą położył właśnie tata siostry Faustyny. Bo on sam budował ten dom. W tym domku, jak wejdziecie kiedyś, będziecie tutaj, są prawdziwe, autentyczne belki i są też takie dodane, bo domek musiał być wyremontowany w pewnym czasie. I poznać można po tym, że są nierówne. Kładł je właśnie tata siostry Faustyny. Też potrafił na przykład robić okna. Tu jest też na ścianie, można oglądać warsztat. Takimi narzędziami się posługiwali w tamtym czasie. Co wyróżniało tutaj Kowalskich? Myślę, że właśnie taka pobożność przede wszystkim. Tutaj w tym domu też, jak siostra Faustyna przyjechała, modlili się razem i siostra Faustyna też o tym wspomina, że ona po tylu latach w klasztorze nie umie się tak modlić gorliwie, jak jej tata się modlił, więc to było też, na pewno miała takie świadectwo w swoich rodzicach. Też miał dużo książek religijnych, co nie było takie oczywiste, bo go umiał czytać i pisać. To właśnie jest taka druga rzecz, że no, nie był analfabetą, co tutaj było bardzo powszechne. Potrafił się podpisać, potrafił właśnie czytać i rzeczywiście siostra Faustyna też jako mała Helenka umiała czytać i pisać i czytała swoim rówieśnikom, czy rodzeństwu, czy tutaj w okolicy dzieciom, historię żywoty świętych. Siostra Faustyna miała wiele zmagań, miała wiele niepewności. Jej rodzina, tata na przykład nie wiedział, czy na pewno będzie miał co dać dzieciom jeść, czy gospodarka akurat ich wyżywi. Też jakieś niesprawiedliwości ich spotykały, bo mieli bardzo mały inwentarz, mieli 1 konia i 3 krowy i w pewnym momencie zabrali im tego konia, jak była I wojna światowa, więc zostały tylko 3 krowy na przykład. No właśnie taka niesprawiedliwość. I on gdzieś w tym wszystkim, ten prosty człowiek też zachowywał wiarę i to było najważniejsze w ich życiu. I to było wielkie świadectwo na pewno dla siostry Faustyny. Jeszcze Wam jedno miejsce chcę pokazać. To jest zdjęcie rodziny siostry Faustyny z tego czasu właśnie, jak siostra Faustyna tu przyjechała, jak mama była umierająca. I tutaj mamy siostrę Faustynę w środku. Tutaj mamy brata Mieczysława, który tutaj w tym domu też potem mieszkał. Był taki czas. Tu jest jej siostra Wanda. Tutaj jest drugi brat Stanisław, obydwaj bracia byli organistami tutaj w tej parafii w Świnicach, potem Stanisław wyjechał,
A tutaj jest mama siostry Faustyny i jej tata. A tutaj jest jej stryjenka i stryj, czyli brat taty. Mieszkali tutaj niedaleko. Rodzice siostry Faustyny. Widać podobieństwo, mi się wydaje, zwłaszcza do taty siostry Faustyny. Te kości policzkowe, tak jakoś to się rzuca w oczy. Widać, że to było też wielkie wydarzenie, że siostra Faustyna ich odwiedziła. Kiedyś nie było tak jak teraz. Teraz wyjeżdżamy sobie na wypoczynki. Kiedyś tak nie było. To było rzeczywiście wyjątkowe wydarzenie i też sobie myślę, cieszę się, że przełożone się zgodziły właśnie, żeby siostra Faustyna wyjechała. Ona w tym czasie była w Wilnie. Miała taką możliwość, żeby odwiedzić mamę, no bo właśnie, bo była konająca. Przy okazji spędzić trochę czasu też z resztą rodziny. Tutaj po drugiej stronie mamy też jej dowód osobisty. Już była wtedy w klasztorze siostra Faustyna. Tutaj na dole jest po rosyjsku sporządzony akt jej urodzenia. Jest napisane, kto były mamą, tatą, ojcowie chrzestni. To miejsce jest takie bardzo wyjątkowe właśnie. Zadziwia właśnie ten fakt, że to jest taka wioska na końcu świata. Niedawno jeszcze bardzo ciężko było dojechać, natomiast że do takiej wioski właśnie przyjeżdżają ludzie z całego świata. I zachęcam was, żebyście kiedyś, jak będziecie tutaj w tych okolicach, gdzieś koło Łodzi, zajrzeli do tego miejsca, bo jest tutaj też taki właśnie klimat no niesamowity, taki, czuć gdzieś, nie wiem, obecność siostry Faustyny, no żyła tu najdłużej, 16 lat tutaj spędziła, więc w żadnym klasztorze naszym siostra Faustyna nie żyła tak długo. Też jest jeszcze sanktuarium chrztu siostry Faustyny, gdzie przyjęła chrzest, pierwsze sakramenty, sakrament spowiedzi, właśnie Komunii Świętej. To są takie ważne momenty i ważne miejsca w życiu siostry Faustyny. Rodzice siostry Faustyny nie mogli mieć 10 lat dzieci. Na pewno to było wielkie cierpienie dla nich, a też potem Pan Bóg im bardzo pobłogosławił, bo mieli aż 10 dzieci i siostrę Faustynę świętą. No to jest też taki dar od Boga właśnie, ta wytrwałość też na pewno ich modlitwy. Tata chodził na pielgrzymki i co zauważyłam właśnie jak tu byłam te 2 miesiące, że przyjeżdżały to też małżeństwa, które się starają o dzieci. Jakby tak intuicyjnie, być może znając trochę życiorys siostry Faustyny. Było to też takie dla mnie bardzo znaczące. I mam nadzieję, że doczekali się potomstwa. Tutaj na zewnątrz możemy jeszcze wyjść, zobaczyć. Ten dom nie różnił się zasadniczo od domów, jakie są w okolicy. Tak jak w każdym gospodarstwie była studnia przy domu, jeżeli się dało. Były jakieś takie drzewka owocowe, na pewno wtedy były posadzone warzywa i był jakiś ogródek, żeby po prostu wyżywić rodzinę. Siostra Faustyna tutaj wypędzała też krowy, wiemy o tym z dzienniczka. Raz też była taka historia, że wyszła wcześnie rano, wstała, żeby je wypędzić na pastwisko i potem, żeby cała rodzina mogła, o ile to możliwe, pójść do kościoła. Więc taka duża wrażliwość i troska właśnie o życie duchowe siostry Faustyny od najmłodszych lat. No w tej całej biedzie, ubóstwie, jakie wtedy było. Przejdziemy jeszcze dalej i zobaczymy tutaj już trochę inaczej wygląda ten teren niż kiedyś, bo jest już dostosowany do pielgrzymów, więc są tutaj ładne ścieżki, trawniki, siostry tutaj dbają, też niedaleko mieszka rodzina siostry Faustyny, też się angażują tutaj w pomoc, żeby utrzymać ten teren. No i wokół też jest droga krzyżowa, także zachęcam was jeszcze raz gorąco do przyjechania tutaj, odwiedzenia tego domku i Świnic Bardzkich i Głogowca. Rydzyna, miejsce, gdzie nasza matka założycielka zaczynała swoje życie i miała i majątek, i edukację, i warunki świetne, i Głogowiec, gdzie nasza święta Faustyna zaczyna swoje życie, gdzie nie ma ani warunków do edukacji, to jest jeszcze ten trudny czas w ogóle pomiędzy wojnami, gdzie nie było miejsca nawet w szkołach. Siostra Faustyna dlatego skończyła tylko 3 klasy szkoły podstawowej, bo trzeba było zwolnić miejsce w ławce, mówiąc bardzo dosłownie, żeby inne dzieci mogły się uczyć. No i to ubóstwo rodziny, tu ziemia jest w ogóle też taka nieurodzajna, to, że oni w ogóle mieszkali na wiosce, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to, że tu nie za bardzo można było wyhodować coś. Po prostu ziemia była bardzo mało urodzajna. Jak cudnie, że akurat mamy tutaj sąsiadki, takie śliczne sąsiadki, które pasują mi do opowiedzenia o siostrze Faustynie, o jej początkach i do takiego zadziwienia się tym, jak Pan Bóg wybiera osoby proste,
bardzo proste, które się chowają właśnie wśród łąk, pól, krówek, świnek, koników, gospodarstw rolnych. No, ciągników wtedy jeszcze nie mieli, jak tutaj jest. Ale też wybiera tych, którzy mają wszystko. Mają i wykształcenie, i pieniądze, i dobre warunki. I naprawdę Pan Bóg patrzy po prostu inaczej niż człowiek patrzy na serce. I myślę, że to takie zestawienie siostry Faustyny z naszą matką, założycielką Teresą Potocką jest też takim świetnym dla nas pretekstem do tego, żeby nauczyć, zdystansować się do tych wszystkich porównań, które chcemy robić, nie? W sobie, w życiu i porównywać się do innych, a ktoś ma lepiej, albo ja mam gorzej. No najczęściej tak się czujemy, nie? Ktoś ma lepiej, ja mam gorzej. W ogóle o co chodzi? To, że ty masz czegoś więcej, ktoś inny ma czegoś mniej, w ogóle nie ma znaczenia w tej perspektywie Pana Boga, bo On naprawdę patrzy inaczej i potrafi wyreżyserować wspaniałą historię życia, startując z każdego punktu wyjścia. Czy od krów, czy od pałaców. Jedno i drugie życie może być piękne, święte, bardzo ważną misję można mieć do spełnienia, bardzo szczęśliwe życie można mieć. To wszystko po prostu, co Pan Bóg nam daje, jest dobre i bez względu na to, jakby to nazwać i określić po ludzku, w jakie kategorie wsadzić, po prostu musimy się uczyć dziękować, myślę. Dziękować za to, co jest i ufać, że to, co jest nam dane do jakiegoś większego dobra i że Pan Bóg z tego potrafi zrobić piękną historię życia. Tak. Bardzo się cieszę prostotą Faustyny i bardzo się cieszę tym, że nasza matka założycielka potrafiła zrezygnować z tego bogactwa i super warunków, które miała i założyć zgromadzenie, w którym była bieda. No jak się startuje z jakimś dziełem Bożym, to nigdy nie ma luksusów, jest jakoś ciężko, więc ona była w stanie to wszystko zostawić i po prostu Jezu, ufam Tobie. Chociaż wtedy jeszcze tych słów nie mówiła, dopiero Faustyna jest tą, która zaczyna Jezu, ufam Tobie, wypowiadać jaką tą modlitwę szczególną. Ale przecież tyle ludzi żyło tymi słowami, nawet nie mówiąc ich dosłownie. Nasza matka założycielka też. Także Matko Tereso i Święta Faustyno, módlcie się z nami. I pomóżcie nam też po prostu przyjąć swoje życie takim, jakim jest. Widzieć w nim wielki potencjał Boży. I ufnie pytać Pana Boga, co ja mam z tym życiem dalej zrobić? Do czego Ty chcesz mnie dalej prowadzić? Jaka jest moja misja życiowa? I cieszyć się tym życiem. Umieć być wdzięcznym. Umieć nie porównywać się i umieć doceniać to, co jest i umieć ucieszyć się tym, co ktoś inny ma. Po prostu. Pozdrawiam z Głogowca. I sąsiadki też pozdrawiają.